Minęło kilka dni, nie takich, które da się policzyć kalendarzem, tylko takich, które liczy się oddech po oddechu. Anna wstawała rano z tym samym uczuciem, jakby coś było nie na miejscu, choć wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Telefon Roberta milczał. Najpierw sprawdzała go co godzinę, potem coraz rzadziej. Nie dlatego, że przestała wierzyć, ale dlatego, że każda kolejna próba bolała trochę bardziej. W biurze jego miejsce było puste, zbyt czyste. Ktoś zabrał kubek, ktoś odsunął książki, ktoś zamknął szuflady, jakby Robert nigdy tam nie siedział. Wróci, powiedziała któregoś dnia do siebie cicho, choć nie była już tego pewna. Jan zauważył to pierwszy. Samochód zaparkowany po drugiej stronie ulicy. Zbyt długo stojący w jednym miejscu. Następnego dnia inny, potem ten sam, ale z innym kierowcą. Nie było w tym nerwowości. To było gorsze. Spokój ludzi, którzy wiedzą, że mają czas. Patrzył na Annę, kiedy wychodziła z budynku, kiedy zatrzymywała się na chwilę, jakby nasłuchiwała, kiedy przyspieszała kroku bez wyraźnego powodu. Ktoś cię obserwuje, powiedział w końcu. Nie od razu, nie w biegu. Dopiero wtedy, gdy siedzieli przy biurku, a reszta piętra była już prawie pusta. Anna spojrzała na niego uważnie. Od kiedy? Od kilku dni, może dłużej. Milczeli przez chwilę. Myślałam, że to tylko... Zaczęła, ale nie dokończyła. Adrian westchnął. Jest jeszcze coś, podniósł na nią wzrok. Robert jest niewinny. Anna zamarła. Co? To, o co go posądzano, było sfingowane. Źle prowadzony trop. Ktoś chciał, żeby zniknął z pola widzenia. Sprawa została po cichu zamknięta. Więc gdzie on jest? Zapytała natychmiast. Adrian pokręcił głową. Tego nikt nie wie. To zdanie zawisło między nimi ciężej niż wszystkie wcześniejsze. Tego wieczoru Anna długo siedziała w samochodzie przed swoim domem. Silnik był zgaszony, światła wyłączone. Patrzyła przed siebie, ale niczego nie widziała. Jeśli nie wróci, jeśli nie może... Przypomniała sobie tamten dzień, jak Robert poprosił ją kiedyś, żeby podjechała do jego mieszkania po dokumenty. Jak wyjął klucz z szuflady biurka. Weź, powiedział wtedy, na wszelki wypadek, gdybyś potrzebowała. Nie myślała o tym od tamtej pory. Teraz myśl wróciła nagle, ostra, natarczywa. Jeśli ktoś nie chce, żebym go znalazła, to znaczy, że tam coś jest. Mieszkanie było ciche. Zbyt ciche jak na miejsce, w którym ktoś jeszcze niedawno mieszkał. Zapach był znajomy. Kawa, papier. Coś metalicznego. Anna zamknęła za sobą drzwi i oparła się o nie na moment, jakby chciała upewnić się, że to naprawdę się dzieje. Światło w kuchni było zapalone, to ją uspokoiło. Przez sekundę na stole stała filiżanka, nietknięta, obok książki, nie na półkach, lecz porozkładane, jakby ktoś ich szukał w pośpiechu. Serce zaczęło bić szybciej. Robert, powiedziała cicho, wiedząc, że nie odpowie. Przeszła kilka kroków dalej. Wtedy usłyszała dźwięk. Niegłośny, nienagły. Coś między skrzypnięciem podłogi a czyimś oddechem. Odwróciła się i w tej samej chwili zrozumiała, że popełniła błąd. Nie zdążyła się cofnąć. Ruch był szybki, ale niegwałtowny. Ktoś znał to mieszkanie. Ktoś wiedział, gdzie postawić stopę, żeby podłoga nie skrzypnęła drugi raz. Anno! Odezwał się głos. Wypowiedział jej imię tak, jakby należało do niego od dawna. Odwróciła się powoli. W drzwiach stał mężczyzna w ciemnym płaszczu. Za nim drugi, twarze zwyczajne, zbyt zwyczajne, by je zapamiętać. To nie musi być trudne, powiedział pierwszy. Jeśli zachowasz spokój. Serce waliło jej w piersi, ale głowa była zaskakująco jasna. Gdzie jest Robert? Spytała. Mężczyzna spojrzał na nią uważnie, jakby ważył odpowiedź. Zadajesz złe pytania.
zrobił krok w jej stronę, drugi oprzedł ją bokiem, odcinając drogę do wyjścia. Anna cofnęła się instynktownie, aż poczuła za plecami blat stołu. On jest niewinny, powiedziała. Wiem to. Przez ułamek sekundy coś drgnęło w jego spojrzeniu. Nie złość, coś gorszego. Pewność. Właśnie dlatego tu jesteś. Poczuła chłodny zapach metalu. Coś przyłożono do ust i nosa. Nie piekło, nie dusiło, było łagodne. Spokojnie, usłyszała. To potrwa chwilę. Chciała zapamiętać szczegóły. Światło w kuchni, cień na ścianie, dźwięk własnego oddechu. Zamiast tego obraz zaczął się rozmywać. Ostatnią myślą, jaką przebiegła jej przez głowę, nie był strach. Było nią jedno zdanie. Adrian miał rację. A potem zapadła cisza. Adrian siedział w swoim gabinecie, gdy drzwi otworzyły się bez zapowiedzi. Nie spojrzał od razu. Wiedział, kto stoi po drugiej stronie. To ty, powiedział cicho. Nie było w tym pytaniu zaskoczenia, raczej potwierdzenie. Strażnik zamknął drzwi i stanął naprzeciwko biurka. Bez płaszcza, bez maski, bez udawania. Tak, powiedział spokojnie. Teraz już mogę wejść w pełnym świetle. Adrian wstał powoli. Od dawna wiedziałem, że nie jesteś tylko obserwatorem, ale nie rozumiałem, dlaczego teraz. Strażnik wyjął z teczki plik dokumentów i położył je na blacie. Bo nadszedł moment prawdy, a prawda nie może dłużej czekać. Adrian spojrzał na pierwszą kartkę, potem na drugą, potem na trzecią. Kolana ugięły się pod nim niemal niezauważalnie. Oparł się o biurko. Bo niemożliwe, wyszeptał. Przecież podniósł wzrok. Od dziecka chodzę na jej grób. Maleńki, biały kamień. Zawsze mówiono mi, że moja siostra, że urodziła się martwa. Strażnik nie zaprzeczył. Taką wersję historii zapisano, żebyś żył, żebyś dorósł, żebyś nie zginął razem z nią. Adrian zacisnął dłonie. Czyli żyła. Spojrzał na dokumenty jeszcze raz. Żyła od pierwszego oddechu. Tak. I została zabrana. Cisza, która zapadła, była ciężka. Nie dramatyczna, nie gwałtowna, tylko bolesna w swojej prostocie. Anna, powiedział Adrian, jakby wypowiadał imię po raz pierwszy, naprawdę. Strażnik skinął głową. Twoja siostra, prawowita, ukryta, chroniona w ciszy. A Robert? Zapytał Adrian. Dlaczego on? Bo był najbliżej prawdy, ale nie zdążył jej połączyć. Ty możesz. Strażnik spojrzał mu prosto w oczy. I to ty musisz jej powiedzieć. Adrian zamknął oczy na krótką chwilę. Całe życie wierzyłem w kłamstwo, a ona całe życie żyła w nieświadomości. Nie z własnej winy, odpowiedział strażnik. Tak samo jak ty. Adrian sięgnął po kluczyki. Pojadę do niej. Teraz, nie jutro, nie za godzinę. Strażnik nie zatrzymał go. Spiesz się, powiedział tylko. Nie wszystko da się cofnąć. Adrian prowadził szybko, ale ostrożnie. Układał w myślach zdania, które nigdy nie miały paść. Jak powiedzieć komuś, że całe jego życie było niepełne? Jak powiedzieć siostrze, że świat, który znała, nie jest tym jedynym? Zaparkował przed jej domem, wysiadł, podszedł do drzwi. Były zamknięte. Cisza w środku była nienaturalna. Anna, powiedział cicho, choć wiedział, że nikt nie odpowie. Wtedy zrozumiał. Za późno. Stał chwilę nieruchomo z dokumentami w dłoni, które miały wszystko zmienić i nie zmieniły nic. Tylko potwierdziły jedno, że prawda zawsze odnajduje drogę, ale czasem przychodzi wtedy, gdy ktoś już zniknął. Adrian siedział w samochodzie długo. Silnik był już dawno wyłączony. Ulica ucichła, a on wciąż nie potrafił ruszyć się z miejsca.
Był zły. Nie na świat, na siebie. Kilka dni wcześniej wiedział. Jeszcze nie miał wtedy dokumentów w ręku, jeszcze nie znał całej prawdy, ale czuł ją. Wszystko się zgadzało. Daty, spojrzenia. To jedno uczucie, którego nie potrafił nazwać, a które wracało za każdym razem, gdy patrzył na Annę. I wtedy pomyślał, że to niemożliwe, że to zbyt absurdalne, że musi istnieć inne wyjaśnienie. Odepchnął tę myśl na kilka dni, może na kilka nocy, a teraz było za późno. Trzymał w dłoniach metryki, nazwiska, pieczęcie, podpisy. Nie było już żadnych luk, żadnych wątpliwości. Anna była jego siostrą od samego początku. Kiedy wreszcie był gotów to powiedzieć, kiedy wiedział już na 100%, tam jej nie było. Adrian zacisnął dłonie na kierownicy. Tym razem nie odsunął myśli. Tym razem wiedział jedno. Nie stracił jej drugi raz. Jeszcze nie.